Cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z planami na czytelniczymi planami na luty. Na pewno w lutym planuję przeczytać jedną z książek, od razu o niej powiem, gdyż była ona już w moich planach na rok ten obecny, czyli 2024. Jest to Zbrodnie Ikara i właśnie ona przypada na luty. To było w tym challenge'u 12 książek na 2024 rok. O Zbrodni Ikarze dużo nie będę opowiadać. Mamy tutaj Rodiona Raskolnikowa, który postanawia poprzez zbrodnię na pewnej lichwiarce polepszyć swoją sytuację finansową. No i nie tylko, bo nie chce spłacać jakby długu, który u niej zaciągnął już wiele lat wcześniej chyba, z tego co kojarzę. Ja nigdy tej książki tak naprawdę do końca nie przeczytałam i nigdy tak naprawdę nad tą książką nie siedziałam tak bardziej. Zazwyczaj po prostu czytałam streszczenia albo po łebkach, żeby tylko wiedzieć mniej więcej o co chodzi. A teraz chyba przyszedł czas, żeby w końcu zapoznać się z tym klasykiem. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć o tej książce. Ja miałam do niej podejście już po polsku w liceum, po rosyjsku na studiach. No i teraz znowu po polsku z takim wydaniem. Chociaż myślę, że kiedyś też na pewno zapoznam się po rosyjsku. Ale na razie padło na język polski. I to jest taki filar mojego TBR-u na luty. I na pewno chcę tę książkę przeczytać właśnie w lutym, no bo dałam sobie taki plan. Kolejna książka, nie mam jej fizycznie, jest to książka, muszę otworzyć Legimi, właśnie na Legimi, romans. Znalazłam go sobie po rosyjsku na początku, bo nie mogłam nigdzie po polsku dorwać tej książki. No i nie mogłam nigdzie znaleźć, ale okazało się, że jest na Legimi. Jest to książka Sophie Cousens. W przyszłym roku o tej porze. Jest to romans. W opisie mamy napisane: przygotuj się na najbardziej niezwykłą historię miłosną. Queen i Minnie urodzili się w Sylwestra w tym samym szpitalu, jedno po drugim, lecz choć przyszli na ten świat niemal razem, ich życie nie mogłoby się bardziej różnić. 30 lat później przeznaczenie krzyżuje ich drogi. Może to czas na miłość. Jestem tego bardzo ciekawa. Ta okładka polska też jest ładna, rosyjska mi się bardziej podobała, dlatego przyciągnęła mój wzrok. No ale będę czytać na pewno na moim e-booku. Także taki romansik. Kolejna książka też będzie na Legimi, jest to audiobook. Ja czytałam w końcówce, nie czytałam, w zasadzie słuchałam w końcówce roku Księżniczki Marsa. No i przyszedł czas na drugi tom, czyli Bogowie Marsa. Kolejne przygody naszego Johna Cartera. Jestem ciekawa, czy więcej książek wyjdzie w Polsce, bo na razie widziałam tylko 4 tomy, a jest ich bodajże 11 tomów jest ich, więc jestem ciekawa, czy one się pojawią, czy nie. Będę śledzić. Na razie drugi tom. No i tutaj mamy opis, że John Carter w niezależny od swojej woli sposób wraca na Ziemię, nie wiedząc, czy jego akcja w fabryce powietrza pozwoli przetrwać mieszkańcom czerwonej planety, w tym jego ukochanej księżniczce Diatoris. Bo właśnie poprzedni tom kończył się tak, że na Marsie zabrakło powietrza. To będzie taki lekki spoiler, ale myślę, że nie aż tak duży, jeśli ktoś oglądał film. Chociaż w filmie troszkę ta akcja się różniła i jeżeli ktoś czytał książkę, no to wie, jak to było. A dalej w opisie mamy opis. W sensie dalej w opisie mamy powiedziane, że spędza właśnie John Carter na Ziemi 10 lat, a kiedy przenosi się na Marsa, no to przenosi się w inną część jakby Barson, czyli tego miejsca, w którym żył wcześniej i tam mieszkają właśnie jego znajomi, tylko że już tacy starsi. Tam właśnie w tej części Barson, do której on się
przenosi, mieszkają starzy ludzie, no i mają mieć tam teoretycznie spokojną starość, natomiast okazuje się, że tam czyhają właśnie na tych ludzi, na te istoty marsjańskie, krwiożercze bestie. Więc no jestem ciekawa, jak to się potoczy, bo naprawdę pomimo tego, że ta książka jest bardzo starą książką, bo ona jest chyba z 1912 roku, więc naprawdę stara fantastyka, to jest ona świetnie napisana i bardzo mi się podoba to, jak lektorzy ją czytają. Kolejną książką jest książka, którą mam po rosyjsku. Autor James Rollis. W Polsce jego książki wychodzą. Ta jeszcze nie wyszła. Można przetłumaczyć ten tytuł jako Bezgwiezdna Korona. Po rosyjsku The Starless Crown, więc tak samo. No i mamy tutaj jakby planetę. Bardzo surową planetę, na której jedna część jest jakby, jak to powiedzieć, spalona przez słońce, druga część jest wieczną zmarzliną. No i tej krainie właśnie, na tej krainie mieszkają ludzie chyba, czy to nie ludzie, ale stworzenia, istoty jakieś mieszkają na tej planecie, no ale ta planeta jakby jest w niebezpieczeństwie i taki sojusz 4 jakby osób, istot może ją ocalić. Jest to tom pierwszy, wyszedł już tom drugi za granicą. Nie wiem, czy po rosyjsku jest już wydany. Wiem, że ten właśnie został wydany w zeszłym roku, tak, w 2023, więc podejrzewam, że w tym roku wyjdzie tam też drugi tom. Jestem ciekawa tej historii. Jeżeli mi się spodoba, no to będę kolekcjonować w tym wydaniu, a jeżeli mi się nie spodoba, no to podejrzewam, że nie pociągnę tej serii, chociaż opinie o niej są bardzo dobre. Ja już o tej książce też mówiłam. Ona mi się bardzo spodobała po opisie i podoba mi się to też, że w książkach Jamesa Rollinsa, który tak naprawdę nazywa się chyba James Czajkowski, ma polskie korzenie, no to są ilustracje i mapy, które pomagają nam jakby przejść tą historię razem z bohaterami. Gdzieś zaraz znajdę może jakieś rysunki. I tak naprawdę w każdej jego książce, którą mam, czy w wydaniu polskim, czy w wydaniu rosyjskim, te obrazki są. Więc to jest taka fajna ciekawostka i taki fajny zabieg właśnie, który pomoże przejść przez tą książkę. Ta książka nie jest cieniutka, bo ma 792 strony, więc potężna, chociaż praktycznie nie wydaje się taka gruba. No ale będę sobie czytać. Też przyjemna jest ta czcionka, więc myślę, że w lutym sobie przeczytam. Chociaż boję się trochę zabierać za takie potężne książki ostatnio, bo nie jestem pewna, czy uda mi się przeczytać. Ale na plan, jako plan je mam. Kolejna książka u mnie już na półce bardzo długo leży. Jest to książka Z jak Zachariasz. Jest to postapokalipsa dla młodzieży. Ja chcę powrócić do takiego właśnie klimatu trochę fantastycznego, trochę właśnie postapokaliptycznego, bo trochę się za tymi książkami stęskniłam, bo czytałam teraz nie tylko romanse, ale w głównej mierze były to romansy u mnie i chciałabym tak powrócić do tej fantastyki i właśnie ta książka też mi trochę przybliży, bo znaczy Jezus, Bezgwiezdna Korona też jest fantastyką, ale nie jestem pewna, czy dam radę ją przeczytać. A tutaj ta książka ma 238 stron, więc jest to taka lekka, w sensie cienka lektura. Mam wrażenie, że też może być lekka. I fajne jest to, że widzę, że są krótkie rozdziały. To jest wielki plus, bo będzie się jeszcze szybciej czytać tę książkę. No i przeczytam opis. Kilkunastoletnia Anne Bourdain w cudowny sposób przetrwała zagładę atomową. Świat, który kiedyś znała, zniknął, a jej bliscy zginęli. Przez rok żyła samotnie w odległej dolinie, nie wiedząc, czy kiedykolwiek ocalał.
czy kiedykolwiek ocalał, czy ktokolwiek ocalał. Pewnego dnia wszystko się zmienia, a zauważa na horyzoncie dym i uświadamia sobie, że ktoś przeżył i zmierza w kierunku doliny. Kim jest nieznajomy przybysz? Jakie ma zamiary? Czy można mu ufać? Do niedawna Ann bała się, że jest ostatnim człowiekiem na ziemi. Teraz coś innego wywołuje w niej lęk. To, że nie jest sama. Wydaje mi się ta książka ciekawa. Wiem, że mnie ten opis już wtedy bardzo przyciągnął do siebie. Podoba mi się, że ten tytuł tutaj jest tłoczony. I podoba mi się też środek tej książki, bo jest taki przyjemny. W ogóle ta książka powstała w 1974 roku, więc dość stara książka. Wydanie polskie jest z 2002, więc też nie młode. Ma 22 lata ta książka. To już poważna książka. Nie, przepraszam, okłamałam. Z 2016 roku jest to wydanie, a ona jakby zostały wznowione prawa autorskie w 2002 roku. Pierwotnie powstała w 1974, została wznowiona w 2002, a polskie wydanie w 2016. No i czcionka też jest przyjemna, więc myślę, że tą książkę na pewno przeczytam w lutym i pochłonę i dam Wam znać w podsumowaniu czytelniczym. No i taka ostatnia w planach, chociaż wiem, że jedna przeskoczy na pewno z tego miesiąca na kolejny, więc o niej też opowiem. Ale taką kolejną książką jest Wojowniczka z Dzikiego Lasu Trishi Levenseller. Spodobała mi się na pewno okładka i opis, i jest to też fantastyka. Ogólnie tytuł tutaj jest Wojowniczka z Dzikiego Lasu, jak zabić Boga. 18-letnia Rasmira, córka wodza wioski Serawin, przez całe życie trenowała, aby stać się wojowniczką. W przyszłości miała chronić małą osadę przed potworami czającymi się w dzikim lesie. Kiedy nadchodzi dzień dojrzałości, który ma być dla niej próbą udowodnienia własnej wartości, dziewczyna zawodzi. Nikt jej nie wierzy, że została zdradzona i poniosła porażkę nie ze swojej winy. Fakt jest faktem. Nie przeszła próby i za karę zostaje wygnana z wioski. Ma jednak szansę odzyskać utracony honor. W tym celu musi zabić Peruxolo, okrutnego boga. Tocząc wewnętrzną walkę z poczuciem zdrady i beznadziei, Rasmira poznaje sprzymierzeńców. Z czasem zrozumie, że aby przetrwać i wykonać zadanie, powinna odważyć się zaufać innym. Bardzo ciekawy opis. Wydawnictwo, nie wiem jakie to jest, chyba Nowe Strony. Wydawnictwo Niezwykłe. Tak, to jest wydawnictwo niezwykłe, wydawnictwo Nowe Strony, wydawnictwo Niezwykłe, to chyba jedno i to samo. Wiem, że o wydawnictwie niezwykłym są teraz duże spekulacje i takie duże, w sensie jakby to wydawnictwo jest pod wielką krytyką, natomiast ja tę książkę kupiłam tam w koszach za 10 zł. Wiem, że też wspieram jakby trochę to wydawnictwo, ale książka mi się spodobała i tak też do wydawnictwa jakoś się nie spinam. Póki wypłaca na przykład swoim autorom pieniądze, tak jak niektóre wydawnictwa nie wypłacają pieniędzy, tak to wypłaca, więc chyba jest ok. Nie słyszałam zbyt wiele oprócz ich marketingu złych rzeczy. Więc jestem ciekawa na pewno tej książki, na pewno dam Wam znać, bo też nie jest długą książką, ma tam 330 stron, więc też to jest taki jakby jeden wieczór, może 2, aby przeczytać. Jeżeli tekst będzie super napisany, to już w ogóle na pewno w jeden dzień się przeczyta tę książkę. No i takie 6 książek, o których chciałam powiedzieć i które na pewno planuję tak bardzo przeczytać. No i wiem, że na pewno na luty przejdzie książka Dobrze, że pokazałam. Atomowe nawyki. Jestem na 24 stronie z 403, więc myślę, że ona nie zostanie przeze mnie na pewno w styczniu przeczytana, zwłaszcza, że jest to taka dosyć ciężka dla mnie książka, bo non-fiction często słabo mi idą. No ale chcę się zapoznać, bo obiecałam pewnej osobie, że przeczytam na pewno.
więc też chcę wypełnić swoją obietnicę. Ale może uda mi się w styczniu. Ja ją tak awaryjnie wklejam na TBR, żeby przeczytać. No i teraz ogólnie idzie mi czytanie lepiej, ponieważ czytam tylko jedną książkę naraz i skupiam się tylko jakby na jednej książce. Więc to mi się bardzo podoba. Takie czytanie, bo coraz więcej jakby książek mogę przeczytać dzięki takiemu sposobowi. Bo nie rozdrabniam się na wiele i więcej wynoszę też z tych książek, zdecydowanie. I mało audiobooków w tym miesiącu. Chyba ani jednego w styczniu audiobooka nie przeczytałam jeszcze, bo jeszcze miesiąc się nie skończył. Mam jeszcze 5 dni, 5-6 dni, aby dokończyć Atomowe nawyki i może jeszcze zacząć albo przesłuchać jakiegoś audiobooka w całości. Na razie styczeń został rozpoczęty bez żadnego audiobooka, co jest też ciekawym zabiegiem u mnie, bo ostatnio dosyć sporo też słuchałam. No i jakoś tak idzie mi fajnie. Jako że nie miałam TBR-u na styczeń, to też nie było takiego filmu, bo był TBR na cały rok. I właśnie stamtąd jest Zbrodnia i kara. No i chyba w tym filmie to jest wszystko, o czym chciałam Wam powiedzieć. Teraz no właśnie czytam te Atomowe nawyki, chociaż one u mnie stoją trochę, bo przeczytałam wstęp. No i boję się pójść dalej trochę. Chociaż muszę przełamać ten swój strach i nie chcę wpaść znowu w zastój czytelniczy, bo rok zaczęłam super. Nie powiem jeszcze, ile książek przeczytałam. Jest ich dosyć dużo, z czego też jestem i dumna, i zaszokowana tym, że się udało. No i chyba to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co Wy planujecie czytać, bo jestem tego ciekawa i może czymś się zainspiruję na luty albo na kolejne miesiące. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!